Czy słyszeliście o niewielkich włoskich wyspach ukształtowanych przez wulkany, na których można zobaczyć siarkowe wyziewy, wioskę położoną w dawnym kraterze, jasne pumeksowe zbocza, elegancką zabudowę i regularne erupcje wulkanu? W 2019 roku doszło tu do gwałtownej erupcji, podczas której w powietrze zostały wyrzucone ogromne ilości popiołu i rozżarzonych fragmentów skał. Esplosione parossistica a Stromboli nei prossimi 5 minuti. Allontanarsi immediatamente dalla costa e trovare riparo dentro un edificio. Przed nami archipelag wulkanicznych wysp położonych u północnych wybrzeży Sycylii. Zapraszamy na Wyspy Liparyjskie. Wyspy Liparyjskie, nazywane również Wyspami Eolskimi, to archipelag 7 głównych wysp należących do Włoch. Ich nazwa pochodzi od Eola, władcy wiatrów z mitologii greckiej, który według starożytnych Greków miał swoją siedzibę w tej części Morza Śródziemnego. Każda z wysp archipelagu jest wyjątkowa. Lipari jest największa i ma najlepiej rozwiniętą infrastrukturę. Vulcano wyróżnia się surowym krajobrazem i fumarolami, a Salina jest bardziej zielona i spokojna. Panarea uchodzi za najbardziej elegancką. Stromboli słynie z aktywnego wulkanu, a położone dalej Filicudi i Alicudi są najmniej turystyczne. Po Lipari, Salinie i Vulcano można poruszać się autobusami, a popularną opcją jest też wynajęcie skutera. Na pozostałych wyspach ruch drogowy jest mocno ograniczony. Od 2000 roku Wyspy Liparyjskie znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na wyjątkową geologię. Od ponad 2 stuleci są ważnym miejscem badań nad wulkanami. Na Wyspy Liparyjskie najłatwiej dostać się z Sycylii. Najwięcej promów i wodolotów odpływa z Milazzo, ale na archipelag można dopłynąć również z portów na kontynencie, między innymi z Reggio di Calabria i Neapolu. Jeśli macie tylko jeden dzień, możecie połączyć na przykład zwiedzanie Lipari i Vulcano, albo wybrać zorganizowany rejs po kilku wyspach. Najlepiej jednak zostać na archipelagu kilka dni, bo wyspy mocno się od siebie różnią i warto zobaczyć każdą z nich. Lipari to największa z wysp liparyjskich i ich naturalne centrum. To właśnie od niej pochodzi polska nazwa tego archipelagu. Wiele osób wybiera ją jako bazę wypadową na pozostałe wyspy, ale nie warto traktować jej wyłącznie jako miejsca noclegowego, bo Lipari ma własne historyczne centrum, plaże, wulkaniczne krajobrazy i punkty widokowe, z których widać wszystkie 7 wysp liparyjskich. Promy przypływają do miasta Lipari, które jest największą miejscowością na Wyspach Liparyjskich. Nad miastem wznosi się wzgórze dawnej cytadeli, które przez tysiące lat było najważniejszą częścią osady. Strome zbocza zapewniały naturalną ochronę, a strategiczne położenie pozwalało kontrolować dostęp od strony morza. Kolejne cywilizacje zostawiły tu swoje ślady, a na terenie cytadeli zachowały się fragmenty fortyfikacji, kościoły i stanowiska archeologiczne z różnych okresów historii wyspy. W dawnych zabudowaniach mieści się również muzeum archeologiczne, w którym zgromadzono znaleziska z całego archipelagu.
Ważne miejsce w historii Lipari zajmuje obsydian, czyli czarne szkło wulkaniczne. Już w neolicie wyrabiano z niego niezwykle ostre narzędzia, a dzięki bogatym złożom wyspa stała się ważnym ośrodkiem jego wydobycia i handlu na Morzu Śródziemnym. Na wzgórzu stoi także katedra świętego Bartłomieja, który jest patronem Wysp Liparyjskich. U podnóża wzgórza rozciąga się centrum Lipari, z wąskimi uliczkami, restauracjami i niewielkim portem Marina Corta, wokół którego skupia się życie miasta. Po zwiedzeniu historycznego centrum ruszamy dalej wzdłuż wybrzeża. Kilka kilometrów od miasta, w Canneto, znajduje się długa i kamienista plaża, która ciągnie się wzdłuż zabudowań. Dalej krajobraz całkowicie się zmienia. W północno-wschodniej części wyspy pojawiają się jasne zbocza Pumeksu. Ich wygląd jest efektem wulkanicznej przeszłości Lipari, a także wieloletniego wydobycia tego surowca. Zachowały się tu pozostałości dawnych zakładów oraz infrastruktury służącej do transportowania Pumeksu w stronę morza i załadunku na statki. Woda przy brzegu ma intensywnie turkusowy kolor, bo jasny Pumeks zalega również pod wodą. Jadąc dalej w stronę północno-zachodniej części Lipari, warto zatrzymać się w Quattro Pani. Stoi tu niewielkie sanktuarium Madonna della Catena, położone wśród zieleni i z widokiem na morze. Przy dobrej pogodzie widać stąd Salinę, a także Filicudi i Alicudi. Na koniec przenosimy się na południe wyspy, do Quattrocchi. Nazwa ta oznacza 4 oczy i według popularnego wyjaśnienia nawiązuje do panoramy tak rozległej, że jedna para oczu nie wystarczy, żeby objąć ją w całości. Z punktu widokowego można zobaczyć strome wybrzeże Lipari, wyrastające z morza skały Pietra Lunga i Pietra Menalda oraz pobliską wyspę Vulcano. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Naszym kolejnym przystankiem będzie właśnie wyspa Vulcano. Od Lipari dzieli ją zaledwie kilka kilometrów, a rejs trwa około 10 minut.
Promy przypływają do Porto di Levante, który znajduje się w niewielkiej miejscowości, gdzie życie toczy się spokojnym rytmem. Wokół portu skupiają się restauracje, sklepiki i niskie domy. Wystarczy jednak unieść wzrok ponad dachy, by dostrzec górujący nad miejscowością krater La Fossa. Vulcano różni się od innych wysp liparyjskich. Już w porcie czuć charakterystyczny zapach siarki, a krajobraz jest skalisty, surowy i wulkaniczny. Od pierwszych minut widać, że to wyspa, którą w całości ukształtował wulkan. Na krater wulkanu prowadzi szlak pieszy. Z okolic portu do najwyższego punktu na krawędzi krateru trzeba pokonać prawie 400 metrów przewyższenia. Trasa biegnie po suchym, odsłoniętym zboczu, gdzie praktycznie nie ma cienia. Dlatego od 1 kwietnia do 20 października wejście jest dozwolone tylko rano i późnym popołudniem. Przy wejściu działa też semafor, który w razie niekorzystnych warunków może czasowo zamknąć trasę. Im wyżej, tym krajobraz staje się coraz bardziej surowy. Pojawiają się popiół i skały wulkaniczne, a z każdym krokiem otwiera się szersza panorama na wyspy i morze. W okolicach krateru widać żółte osady siarki i fumarole, z których wydobywają się gorące gazy. Tutaj na górze mocno czuć zapach siarki, ale pierwszy raz coś takiego widzimy. Ten dym wydobywający się z wnętrza ziemi. No niesamowite to jest, ale trochę śmierdzi. Z krawędzi krateru rozciąga się szeroka panorama na północną część Vulcano, port i półwysep Vulcanello. Za wąską cieśniną widać Lipari, a przy dobrej pogodzie także pozostałe wyspy archipelagu i fragment wybrzeża Sycylii. Ślady aktywności wulkanicznej widać również na wybrzeżu. W okolicach portu można zobaczyć fumarole i podwodne źródła termalne. Niedaleko znajduje się także siarkowe kąpielisko błotne. Po drugiej stronie półwyspu, zaledwie kilka minut spacerem od portu, leży Spiaggia delle Sabbie Nere,
plaża pokryta czarnym, wulkanicznym piaskiem. Vulcano ma również szczególne miejsce w historii wulkanologii. To od erupcji obserwowanych na tej wyspie pochodzi określenie erupcja wulkaniańska, oznaczające gwałtowne eksplozje wyrzucające w powietrze popiół, gazy i fragmenty skał. Co ciekawe, z Vulcano związane jest także samo słowo wulkan. Starożytni Rzymianie utożsamiali wyspę z wulkanem, czyli bogiem ognia i kowalstwa, wierząc, że pod ziemią znajduje się jego kuźnia. Z Vulcano przenosimy się na Salinę, gdzie suche zbocza, siarka i czarny piasek ustępują tu zieleni, winnicom i bujnej roślinności. Na Salinę można dopłynąć do jednego z dwóch portów. Większy znajduje się w Santa Marina Salina na wschodnim wybrzeżu, a drugi w niewielkiej Rinelli, która leży na południu. Santa Marina Salina leży u stóp stromych zielonych zboczy opadających w stronę morza. To niewielka miejscowość z jasną zabudową, wąskimi uliczkami oraz kawiarniami i restauracjami skupionymi w okolicach portu. Wnętrze wyspy jest mocno górzyste. Salina powstała w wyniku działalności aż 6 wulkanów. Choć dziś jej sylwetkę tworzą przede wszystkim 2 wygasłe stożki: Monte Fossa delle Felci i Monte dei Porri. Pierwszy z nich ma 962 metry wysokości i jest najwyższym punktem całego archipelagu. Salina to najbardziej zielona wyspa liparyjska. Znajdziemy tu spokojne wioski i drogi z przepięknymi widokami. Słynie też z kaparów i słodkiego wina Malvasia, a jednym z najpopularniejszych miejsc jest Pollara, czyli niewielka miejscowość położona w dawnym kraterze. Żyzne wulkaniczne gleby od dawna wykorzystuje się tutaj w rolnictwie. Salina słynie między innymi z Malvasia delle Lipari Passito, czyli słodkiego wina produkowanego z winogron podsuszanych na słońcu. Winnice są ważnym elementem krajobrazu wyspy, szczególnie w okolicach Malfy. To spokojna miejscowość, po której warto pospacerować. Można stąd dotrzeć do Spiaggia dello Scario, niewielkiej plaży u podnóża stromego zbocza. Zamiast piasku są tu duże kamienie, dlatego woda jest wyjątkowo przejrzysta. Na zachodnim wybrzeżu znajduje się Pollara, położona w pozostałościach dawnego krateru. Jego zachodnia część znajduje się dziś pod wodą, a zatokę od strony lądu otaczają wysokie, półkoliste skały. Na samym dole, tuż nad wodą, znajduje się kameralne miejsce do kąpieli, otoczone skałami
i starymi zabudowaniami. Na południowo-wschodnim krańcu Saliny leży Lingua. Tuż przy wybrzeżu znajduje się niewielkie słonawe jezioro, oddzielone od morza wąskim pasem lądu. Dawniej pozyskiwano tu sól przez odparowywanie wody morskiej i właśnie od Salin wyspa wzięła swoją nazwę. Z zielonej, rolniczej Saliny przenosimy się teraz na elegancką Panareę. Promy dopływają do San Pietro, głównej miejscowości wyspy. Wokół portu znajdują się restauracje, bary i butiki, a uwagę od razu przyciąga biała, elegancka zabudowa. Panarea to najmniejsza z 7 głównych wysp liparyjskich, która uchodzi za najbardziej elegancką. Wyróżnia się niską białą zabudową, spokojnymi uliczkami i bardziej kameralną atmosferą. Czasem nazywana jest wyspą milionerów, bo wiele bogatych osób ma tu swoje letnie posiadłości. Na wyspie nie ma ruchu samochodowego, ale dzięki niewielkim rozmiarom wiele miejsc można bez problemu odwiedzić pieszo. Z San Pietro można ruszyć ścieżką w stronę Drautto. Warto zatrzymać się przy kościele San Pietro, patrona wyspy. Znajduje się tu taras widokowy, z którego roztaczają się przepiękne widoki. Dalej trasa prowadzi w stronę plaży Zimmari, a następnie do Cala Junco, jednej z najpiękniejszych zatok Panarei. Otaczają ją strome skały, a woda ma intensywnie turkusowy kolor. Nad zatoką znajduje się Punta Milacese, skalisty cypel, gdzie odkryto pozostałości osady z epoki brązu. Można też wybrać przeciwny kierunek, w stronę Litelli. Po drodze mijamy białe domy, a co jakiś czas między zabudowaniami otwierają się widoki na morze. Nad zatoką Calcara znajduje się punkt widokowy, z którego widać Panareę i otaczające ją skaliste wysepki. Panarea i otaczające ją wysepki to tak naprawdę tylko fragment znacznie większej struktury wulkanicznej, której duża część leży dziś pod wodą. Jej wulkaniczny charakter najlepiej widać podczas rejsu. Można wtedy podpłynąć pod strome klify, zajrzeć do niewielkich zatok i zobaczyć fragmenty wybrzeża niedostępne od strony lądu.
Wiele takich rejsów prowadzi dalej w stronę Stromboli. My jednak zatrzymamy się tam na dłużej. Z Panarei płyniemy więc na wyspę zdominowaną przez jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Europy. Stromboli to najbardziej zaskakująca wyspa archipelagu, bo tutaj wulkan zajmuje niemal całą wyspę. Jego ciemne zbocza opadają prosto do morza, a z kraterów regularnie wydobywa się popiół, lawa i rozżarzone odłamki skał. Najlepiej widać je po zmroku, kiedy erupcje wyróżniają się na tle ciemnego nieba. Promy dopływają do Stromboli, głównego miasteczka położonego po północno-wschodniej stronie wyspy. Białe domy ciągną się wzdłuż wybrzeża, a zaraz za nimi zaczynają się strome zbocza wulkanu. Stromboli wznosi się na ponad 900 metrów nad poziomem morza i jest to tylko jego widoczna część. Pod wodą wulkan sięga jeszcze około 2 kilometrów, więc licząc od podstawy ma niemal 3 kilometry wysokości. W ciągu dnia wyspa wydaje się naprawdę spokojna. Można tu spacerować wąskimi uliczkami między białymi domami. W centrum miasteczka przy Piazza San Vincenzo stoi kościół San Vincenzo Ferreri. Można też odpoczywać na czarnych wulkanicznych plażach i patrzeć w stronę Strombolicchio, samotnej skały wyrastającej z morza, na której szczycie stoi niewielka latarnia. Prowadzą do niej schody wykute w zboczu, ale dotrzeć na miejsce można wyłącznie drogą morską. Po południu na Stromboli przypływają jednodniowe wycieczki, nastawione głównie na wieczorną obserwację wulkanu z pokładu łodzi. Bo żeby zobaczyć nocne erupcje z lądu, trzeba zostać na wyspie na noc. Samodzielnie można wejść do wysokości około 290 metrów, a z licencjonowanym przewodnikiem na punkt widokowy leżący na wysokości około 400 metrów. Kiedyś, przy sprzyjających warunkach, w towarzystwie przewodnika dało się podejść znacznie wyżej, niemal pod sam krater. Wszystko zmieniło się po tragicznej erupcji z lipca 2019 roku, w której zginął turysta. Od tamtej pory szczyt pozostaje zamknięty, a zasady dostępu są o wiele bardziej rygorystyczne. Na punkt widokowy prowadzą dwa główne warianty trasy. Polecamy podejście przez San Bartolo, bo wraz ze wzrostem wysokości odsłania się coraz szerszy widok na wybrzeże, zabudowę Stromboli i morze. Po drodze mijamy stary cmentarz z początku XX wieku, za którym zaczyna się właściwe podejście.
Szlak prowadzi po nierównym, miejscami sypkim, wulkanicznym gruncie. Dlatego warto założyć buty z przyczepną podeszwą i zabrać ze sobą latarkę. Najlepiej czołówkę, bo powrót odbywa się po zmroku. Gdy docieramy na punkt widokowy, otwiera się panorama Sciari del Fuoco, szerokiego, niemal pozbawionego roślinności zbocza, po północno-zachodniej stronie wyspy. To tędy staczają się fragmenty skał wyrzucanych podczas eksplozji, a przy większej aktywności spływa tędy również lawa. Obserwowanie stromboli z bliska robi ogromne wrażenie. Wybuchy powtarzają się regularnie, zwykle co kilka lub kilkanaście minut, choć ich siła może być bardzo różna. Dopiero po zmroku zaczyna się jednak prawdziwy spektakl. Nad kraterami pojawiają się czerwone rozbłyski, a rozżarzone fragmenty magmy wylatują wysoko w powietrze i opadają na zbocza. To właśnie te krótkie, powtarzające się eksplozje, wyrzucające gazy i fragmenty rozżarzonego materiału wulkanicznego dały nazwę erupcji strombolijskiej. Po obserwacji najlepiej zejść trasą prowadzącą w stronę wybrzeża. Po ciemku jest ona wygodniejsza niż droga powrotna przez San Bartolo. Wyspa objęta jest stałym monitoringiem sejsmicznym i wulkanicznym, a w razie wzrostu aktywności władze mogą czasowo zamknąć nawet niższe odcinki szlaku. Esplosione parossistica a Stromboli nei prossimi 5 minuti. Allontanarsi immediatamente dalla costa e trovare riparo dentro un edificio. W okolicach portu znajdują się oznaczenia tras ewakuacyjnych na wypadek silniejszej erupcji lub tsunami, które mogłoby powstać np. wskutek osunięcia się części zbocza do morza. Stromboli warto zobaczyć także od strony wody. My zrobiliśmy to podczas rejsu łączącego Panarea ze Stromboli. Po krótkich przystankach na obu wyspach statek podpływa w okolice Sciari del Fuoco i pozostaje tam do zapadnięcia zmroku. Z morza najlepiej widać skalę wulkanu i strome zbocza opadające prosto do morza. A kiedy robi się ciemno, przy sprzyjających warunkach, na tle ciemnego masywu pojawiają się kolejne czerwone rozbłyski. Najdalej na zachód położone są Fili Cudi i Ali Cudi, najbardziej odizolowane i najmniej turystyczne spośród 7 głównych wysp liparyjskich. Dotarcie na nie wymaga nieco więcej planowania, ponieważ promy kursują rzadziej, a podróż trwa dłużej. Fili Cudi jest większa i ma nieco lepiej rozwiniętą infrastrukturę. Jej wybrzeże tworzą strome klify, niewielkie zatoki i morskie groty. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest La Canna, wysoka, samotna skała wyrastająca z morza u zachodnich brzegów wyspy. Jeszcze dalej leży Ali Cudi. Nie ma tu samochodów ani klasycznej sieci dróg. Między nielicznymi domami prowadzą kamienne ścieżki i setki schodów, a do transportu cięższych rzeczy wciąż wykorzystuje się osły.
Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam zaplanować wyjazd na Wyspy Liparyjskie. Dajcie znać, czy kiedyś o nich słyszeliście, a może już tu byliście. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje.